Wszyscy tu doskonale zdajemy sobie sprawę, ile potrafią kosztować perfumy i jak bardzo ich ceny potrafią różnić się od siebie. Część z Was być może zastanawia się wtedy, za co my tak naprawdę płacimy? Czy rzeczywiście to, co znajduje się wewnątrz flakonu, jest aż tak cenne? A może po prostu płacimy za markę i związany z nią luksus? Pytaliście w komentarzach, czy mógłbym nakręcić na ten temat odcinek. No to dziś, słuchajcie, sobie o tym opowiemy. Opowiemy, ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie perfum oraz co się właściwie na te koszty składa. Pod koniec odcinka zdradzę Wam też, ile konkretnie kosztuje mnie wyprodukowanie jednego z zapachów serii bursztynowej, której druga edycja będzie gotowa niebawem. Cześć perfumoniacy! Pewnie większość z Was spotkała się w internecie kiedyś z tego typu grafikami. Grafikami, na których jest pokazany flakon perfum, a na nim wyszczególnione, jakie elementy w jakim stopniu wpływają na jego finalną cenę. No i oglądając te grafiki, można złapać się za głowę. Wynika z nich bowiem, że za flakon, który kosztuje na przykład $100, wartość samych perfum w nim to jest raptem 1 albo $2. No i teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda? Jak się pewnie domyślacie, to zależy. Zależy to przede wszystkim od tego, z jakim producentem mamy do czynienia. Jak on pozycjonuje swoją markę, jak wygląda produkcja i dystrybucja takich perfum, aż w końcu po prostu do jakiego typu klienta on te perfumy celuje i generalnie jak wygląda jego polityka. Dlatego ja zdecydowałem się, że w tym dzisiejszym odcinku przedstawię Wam te koszty na przykładzie 3 różnych typów marek, ponieważ w każdej z nich rozkładają się one trochę inaczej. Na początek weźmiemy sobie marki selektywne. Marki selektywne, czyli te największe, które wszyscy doskonale kojarzymy. Reklamy ich perfum możemy oglądać w internecie, a ich perfumy są dostępne na półkach w perfumeriach praktycznie w każdym mieście. I to właśnie tego typu perfumy najczęściej służą jako przykład tych internetowych grafik. W przypadku tych marek rzeczywiście jest to możliwe i najczęściej jest tak, że koszt samych tych perfum to jest symboliczne 1 czy $2. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z 2 powodów. Pierwszy to jest mega duży nakład produkcyjny, bo rzeczywiście mówimy tu o perfumach, które powstają w milionach sztuk i też super zoptymalizowany proces produkcji. Słuchajcie, te firmy mają wszystko doskonale policzone. Jeśli nie mają swojej własnej wielkoskalowej produkcji, to zlecają ją takim największym koncernom kosmetycznym, które też jednocześnie produkują składniki do tych perfum. Pamiętacie, jak opowiadałem Wam, że ISO Super w hurcie potrafi kosztować raptem 5 groszy za gram? No to dla tych koncernów jest to jeszcze mniej, bo po takiej cenie sprzedają hurtowo, więc koszt produkcji tego ISO Super dla nich jest jeszcze niższy. Druga sprawa to jest to, że te perfumy muszą dotrzeć do jak najszerszego grona ludzi i się im spodobać. Żeby to zrobić, muszą być po prostu bezpieczne. Ich zapach musi się spodobać jak najszerszej grupie i być możliwy do założenia w różnych codziennych sytuacjach. Nie ma więc sensu używać w tych perfumach jak dużo jakichś naturalnych ekstraktów, które często na przykład mają w sobie jakąś taką kamforową czy szorstką stronę, bo klienta może to odstraszyć. Lepiej zrobić taki zapach bardziej prosty kompozycyjnie, bardziej linearny, no i zbudowany na tych bardziej syntetycznych składnikach, które jednocześnie też są po prostu zazwyczaj tańsze. Na co w takim razie lepiej wydać więcej? No na przykład na marketing. W tym segmencie selektywnym, co prawda, jest niewiele takich największych firm, ale konkurencja między nimi jest, słuchajcie, bardzo zaciekła. Wszystkie one dysponują milionowymi budżetami na kampanie reklamowe. Wygrywa oczywiście ta, która stworzy jak najciekawszą tą kampanię i która dotrze z nią do jak najszerszego grona osób. Czasami więc lepiej po prostu dla nich wydać niż na same perfumy na zatrudnienie jakiegoś mega znanego celebryty do tych reklam. Kolejna kwestia to jest kwestia dystrybucji i licencji tych perfum. Licencji, ponieważ w przypadku marek celebryckich czy modowych, no to one najczęściej nie mają swojej własnej produkcji. One na licencji umożliwiają produkcję dużym koncernom kosmetycznym, jak na przykład L'Oreal czy Estée Lauder. No i oczywiście te marki też biorą za to jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o dystrybucję, no to oczywiście są perfumerie, z których te perfumy celebryckie kupujemy, no i te perfumerie też oczywiście chcą coś na tym zarobić. W tym całym łańcuchu więc mamy całkiem dużo podmiotów, tak? Mamy markę, która udziela licencję, mamy producenta tych perfum, mamy perfumerię, a często jeszcze pomiędzy jakichś pośrednich dystrybutorów. Jest więc duży tort do podzielenia się,
każdy chce jakąś część, no i z tego właśnie wynika, że marża stanowi w przypadku tych perfum aż tak dużą część finalnej wartości. Trochę inaczej to wygląda zaś w przypadku marek niszowych. Segment niszowy rządzi się już trochę innymi prawami. Z jednej strony produkcja już nie jest tak wielkoskalowa, jest wielokrotnie mniejsza, ale co ciekawe też jest najczęściej zlecana. A ponieważ jest mniejsza i jest zlecana, no to z automatu jest też odpowiednio droższa. Druga sprawa to jest typ klienta, który po te niszowe perfumy sięga. Klienta, który bardziej już przykłada uwagę do samego zapachu. Jeśli chodzi o konkurencję, no to może nie dysponuje ona już takimi milionowymi budżetami na kampanię, ale z kolei jest ta konkurencja bardzo duża. Słuchajcie, w ciągu ostatnich około 20 lat tych marek niszowych pojawiła się cała masa. I teraz, jeśli jakaś marka niszowa chce się z tego gąszczu wyróżnić, no to oczywiście musi jakoś przyciągnąć uwagę i ponieść jakieś nakłady na marketing, ale nie w ten sposób, że sobie, nie wiem, zatrudnić celebrytę do jakiejś kampanii w internecie, tylko po prostu zainwestować w prezentację tych swoich perfum, swojego pomysłu. No i teraz jak taka marka niszowa może się wyróżnić? Może się wyróżnić oczywiście bardzo ciekawym czy też jakościowym zapachem, który docenią odbiorcy, ale druga opcja może się wyróżnić też atrakcyjnym opakowaniem, które ściągnie uwagę na półkach w perfumeriach. No i brutalna prawda, słuchajcie, jest taka, że w niszy tej współczesnej obserwuje się coraz więcej takich producentów, którzy wolą zainwestować wielokrotnie więcej w atrakcyjne opakowanie niż w samą jego zawartość. Natomiast też segment niszowy jest mega zróżnicowany, ponieważ jest tutaj tyle marek, każda z nich celuje do trochę innego klienta, ma inną filozofię, stoi za nim inny twórca, no to te proporcje potrafią być bardzo różne. U jednego producenta niszowego wartość zawartości flakonu perfum może kosztować 10% finalnej ceny, a opakowanie na przykład 5%, a u drugiego będzie to już kompletnie na odwrót. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to średnio ta wartość produkcji perfum, zawartości razem z opakowaniem w segmencie niszowym to bym powiedział jest tak 10 do mniej więcej 20%. Co z pozostałą kwotą? No oczywiście jak w poprzednim przypadku 20% to podatki, zaś pozostałe 50, około 60% jest do podziału między producenta, czyli po prostu markę niszową, a dystrybutora, perfumerię, z której te perfumy kupujemy. No i tutaj większą część tego tortu jednak inkasuje perfumeria, bo około tak 35-40%. No ale oczywiście to jest jej marża, ale to nie są jej zyski, tak? Bo oczywiście ta perfumeria też ma jakieś i pewnie całkiem wysokie koszty. Tak wygląda to, słuchajcie, w segmencie niszowym. No i teraz zostały ostatnie typy marek. Marki artisanowe, rzemieślnicze, czy też inaczej niezależne. Czyli to są już te takie najmniejsze marki perfumowe, w których zwykle twórcą perfum jest właściciel takiej marki, na przykład jakiś perfumiarz, tak jak ja. W przypadku marek rzemieślniczych dystrybucja jest już maksymalnie uproszczona, ponieważ tego typu twórcy zwykle decydują się oferować swoje wyroby bezpośrednio swoim odbiorcom. Odpada więc z tego całego łańcucha dystrybucji już perfumeria i jej marża. Mówię oczywiście zazwyczaj, ponieważ istnieją też marki rzemieślnicze, które decydują się na dystrybucję w perfumeriach, no i wówczas ten model bardziej już przypomina ten z poprzedniego przypadku. No i jeśli chodzi o te marki rzemieślnicze, to zwykle dysponują one raczej skromnymi budżetami i stoi za nimi właśnie jedna osoba, a co za tym idzie, moce przerobowe takiej marki są odpowiednio mniejsze, ponieważ taki twórca nie dość, że musi stworzyć te perfumy, to musi oczywiście jakoś zaprezentować, komunikować się ze swoimi klientami, organizować wysyłki, sprzedaż itd. Jeśli chodzi o odbiorców takiej marki, no to ta grupa odbiorcza też jest odpowiednio mniejsza. Mniejsza, ale zwykle to są odbiorcy najbardziej tacy zaawansowani, najwięcej wymagający, potrafiąc na przykład bez problemu na węch rozróżnić taki koncernowy zapach od tego rzemieślniczego i oczywiście szukają tego drugiego. No i teraz, ponieważ jak wspomniałem, marki tego typu nie dysponują raczej dużymi budżetami, praktycznie w ogóle nie mamy budżetu na jakieś kampanie reklamowe, no to my raczej staramy się opierać na poleceniach na poczcie pantoflowej i raczej gromadzić taką mniejszą, ale stałą grupę odbiorców, którzy po prostu będą zadowoleni z naszej pracy i jakości naszych perfum, bo zwykle tego typu odbiorcy bardziej właśnie zwracają uwagę na sam zapach i to, co się z nim znajduje, niż na wszystko dookoła. Poza tym, słuchajcie, większość takich twórców, rzemieślników to tak naprawdę sami są perfumoniakami, no i jaramy się po prostu tym, że możemy czasami użyć jakiś taki bardziej rzadki czy cenny surowiec. No i
Żeby Wam jakoś właśnie wyjaśnić, jak wyglądają w przypadku takiej marki te koszty, jak się rozkładają, no to ja się zdecydowałem, że posłużę się już bardziej konkretnie przykładem z mojej codziennej pracy, z najnowszego projektu, ponieważ wykańczam właśnie nową serię bursztynową. No i chcę Wam pokazać, jak te wartości się rozkładają w cenie takiego flakonu Hispanioli. Na początek to, co wygląda praktycznie tak samo jak w poprzednich przypadkach, czyli po prostu podatki. W tym przypadku podatek VAT. Jest to około 175 zł. Druga kwestia, no to są koszty wysyłki, ponieważ jak wiecie, przy zakupie perfum u mnie i wysyłki na adres w Polsce, no to jest ona już wliczona w cenę i wydaje mi się, że jest to chyba taki standard wśród marek perfumowych obecnie. No ale przejdźmy teraz do tego, co pewnie najbardziej Was tu wszystkich intryguje, czyli ile kosztuje mnie rzeczywiście wyprodukowanie takiego flakonika Hispanioli. Jak sobie policzyłem, to zrobienie takiego jednego flakonu to jest dokładnie 404 zł, czyli około 43% finalnej kwoty. No i teraz co się na tą kwotę składa? Pierwsza rzecz to są tak zwane koszty projektowe. W przypadku większości marek perfumowych, no to te koszty projektowe ponoszone są jednorazowo na początku, kiedy jakaś marka wypuszcza nowe perfumy na rynek, no a potem oczywiście to jest tylko kwestia dorabiania kolejnych partii tego samego zapachu. W przypadku takiej marki jak moja, która robi krótkie, limitowane serie i praktycznie każda seria jest unikalna, bo zawsze, nawet jeśli tworzę znowu ten sam zapach, to modyfikuję kompozycję i staram się wrzucić do niej coś nowego, no to ja te koszty projektowe ponoszę praktycznie za każdym razem dla nowej partii perfum. W tych kosztach są takie rzeczy jak po prostu koszt prototypów, bo oczywiście ja musiałem zrobić odpowiednio dużo prób, żeby taką kompozycję przygotować, ale też na przykład dużym kosztem jest konieczność stworzenia oceny bezpieczeństwa i badań takich perfum, bo jest to warunek obligatoryjny, żeby można było takie perfumy w Unii Europejskiej sprzedawać. Więc jak sobie policzyłem, to w moim przypadku takie koszty projektowe dla jednego flakonu Hispanioli to jest 51 zł. Kolejny komponent to jest koszt opakowania. To z kolei jest 127 zł, czyli około 13% ceny flakonu i jak na markę rzemieślniczą muszę przyznać, że jest to całkiem sporo. Jest tak, ponieważ zdecydowałem się, że chcę, żeby dla tej serii bursztynowej otoczkę też tworzyli inni rzemieślnicy. I tak na przykład korki z ceramiki wykonuje Sabina ze Struktura Lab, ręcznie lepi je i wypala w swoim piecu. Tak, etykietki są tworzone przez pracownię Paper Project na takich zabytkowych, ręcznie napędzanych maszynach. Od tej edycji będą też drewniane, solidne szkatuły. Pewnie mógłbym, słuchajcie, zamówić takie komponenty w Chinach za wielokrotnie mniej, ale słuchajcie, nie chcę tego. Tworzę rzemieślnicze perfumy i chciałbym, żeby ich otoczka też była rzemieślnicza. Chciałbym wspierać te lokalne rzemiosło, bo uważam, że warto to robić, że ci ludzie nie mają jednak łatwej pracy, tworzą coś pięknego i wydaje mi się, że wydanie kilkudziesięciu złotych to nie jest aż tak duży koszt, żeby jakoś promować też ich w pracy i ich wspierać. No i na koniec to, co najistotniejsze, słuchajcie, czyli kompozycja i koszt składników do niej. Składniki potrzebne do stworzenia takiego jednego flakonika Hispanioli to jest, słuchajcie, dokładnie 226 zł, czyli około 1/4 finalnej ceny flakonu. Lwią część z tego pochłaniają przede wszystkim dwa wyjątkowo cenne surowce. Jeden to jest oczywiście ten mój wyjątkowy bursztyn z Dominikany. Bursztyn, który jest tak drogi, dlatego że jest po prostu wyjątkowo cenionym surowcem w jubilerstwie. Poza tym dosyć trudno go zdobyć, to jest pewnie też inna kwestia. Natomiast druga sprawa jest taka, że też muszę odpowiednio dużo zużyć tego bursztynu, żeby pozyskać z niego ekstrakt. Słuchajcie, żeby uzyskać 30 gramów takiego ekstraktu, muszę wykorzystać aż 1 kg tego bursztynu. Więc jak sobie liczyłem, to mnie wykonanie grama takiego ekstraktu kosztuje 270 zł, czyli praktycznie już tyle, za ile można kupić naprawdę dobrej klasy oud. Zresztą słuchajcie, przyznam się Wam, że odrobina naturalnego udu też się znajduje w Hispanioli. Nawet nie podawałam go w nutach, dlatego że jest to po prostu bardziej taki modyfikator kompozycji niż jakaś przewodnia nuta. Drugim takim wyjątkowo cennym składnikiem jest absolut z wanilii. Absolut z wanilii, który udało mi się zdobyć z takiej małej, lokalnej plantacji, która jednocześnie tą wanilię hoduje, suszy i tworzy właśnie z niej ten absolut. I słuchajcie, ten absolut jest bardzo wyjątkowy. Jest też bardzo drogi, bo on kosztuje około 90 zł za gram. Wanilia, generalnie naturalny ekstrakt z wanilii do perfum to jest bardzo drogi składnik, ale ten jest
rzeczywiście bardzo, bardzo drogi, ale jest tego wart, słuchajcie, bo nawet po waszych głosach widzę, że ludzie, którzy niespecjalnie przepadają za wanilią w perfumach, stwierdzili mi, że ta wanilia jednak im się podoba, więc coś jest tutaj na rzeczy. I ja używam tej wanilii stosunkowo dużo, bo aż około 8% kompozycji tutaj stanowi ten olejek, czyli właśnie mniej więcej 1 gram takiej wanilii znajduje się w jednym flakoniku Hispanioli. Są oczywiście też tańsze składniki w tej kompozycji, takie jak bergamotka czy olejek z mandarynki. Natomiast tutaj też, słuchajcie, nie chciałem wykorzystywać jak najtańszych surowców, ponieważ da się jej zdobyć olejek na przykład z mandarynki za 50 groszy, ale uznałem, że lepiej trochę dołożyć i na przykład za 2 zł udało mi się zdobyć taki naprawdę super już jakościowy olejek z brazylijskiej czerwonej mandarynki, który ma przede wszystkim sobie naturalnie bardzo dużo aldehydów, więc ten zapach jest taki naładowany, taki jaskrawy na starcie i jest on taki naturalnie. Nie musiałem na przykład udawać i dodawać jakichś syntetycznych aldehydów. Więc tak to, słuchajcie, wygląda, tak się przedstawia koszt tych składników. Mógłbym jeszcze w sumie o nich mówić tutaj bardzo długo. No i został nam ostatni komponent z tego wszystkiego. 336 zł, 36% całej ceny flakonu. To jest marża bez pośredników w tym wariancie, tym modelu, więc mogłoby się wydawać, że całość trafia do mojej kieszeni. Natomiast to też tak nie do końca, ponieważ słuchajcie, oczywiście od tego trzeba zapłacić podatek dochodowy, ZUS, koszty księgowości, więc jak sobie liczyłem, finalnie mi zostaje na czysto 212 zł z takiego pojedynczego flakonika Hispanioli. I tak, słuchajcie, wygląda to zestawienie, ta rozpiska. Weźcie pod uwagę, że ten przykład u mnie wygląda tak, ale z kolei jeśli weźmiemy jakąś inną markę, to pewnie te procenty są trochę inne w przypadku na przykład marek artisanowych, które robią 100% naturalne kompozycje, też pewnie te koszty są jeszcze wyższe. Przy markach, które zużywają dużo udu, też na pewno wygląda to trochę inaczej. Natomiast stwierdziłem, że chyba lepiej będzie podać Wam taki konkretny przykład na przykładzie właśnie mojej marki, niż po prostu opierać się na jakichś legendach czy też szacunkach. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o tych kosztach, czy w ogóle są dla Was one istotne i patrzycie na nie, czy cena a jakość perfum jest u Was uzależniona od na przykład kosztów komponentów, składników, czy na przykład może patrzycie po prostu tylko na finalny efekt, tak, na zapach i to on dla Was decyduje o jakości, o tym, czy te perfumy są warte takich, a nie innych pieniędzy. Dzięki Wam serdecznie za dzisiaj i widzimy się niebawem z kolejnymi perfumowymi tematami. Trzymajcie się, na razie.